Witajcie po dłuższej przerwie. Tym razem pokażę Wam dwupoziomowy stolik z orzecha włoskiego i żywicy. Miłego oglądania. Cały projekt wykonałem z jednego kawałka drewna, które wyhaczyłem na OLX-ie z lokalnego tartaku. Dobrze wysuszony w okolicach 9-10% wilgotności, co widać na mierniku. Dlaczego czyszczę drewno z kory? Są różne szkoły, ale nieraz widziałem na YouTube, jak komuś zastygnięta żywica odchodziła od reszty blatu właśnie razem z korą. Bardzo bym tego nie chciał, dlatego pozbywam się wszystkich niepewnych elementów, tym bardziej, że w barwionej żywicy tej kory nawet nie widać. Inaczej w przezroczystej, gdzie ta kora mogłaby dawać jakiś efekt wizualny. Górny blat 60×60, dolny odrobinę węższy, w okolicach 53 cm. Jeśli w filmie jest coś niejasne, coś pominąłem, to zachęcam Cię do obejrzenia moich poprzednich filmów na kanale. Jeśli dalej nie znajdziesz odpowiedzi i będą Cię męczyć pytania, zawsze możesz pomęczyć mnie w komentarzach. Czy będę znał odpowiedź, czy nie, na pewno Ci odpowiem. Płyta meblowa z poprzedniej formy jeszcze do czegoś się nadaje, trochę zaoszczędzimy, a wystarczy wszystko przeczyścić acetonem. Akrylu używam do uszczelnienia całej formy, co prawda jest szybko snący, ale dla pewności lepiej odczekać z wylaniem żywicy minimum do następnego dnia. Drewno zabezpieczam żywicą gruntującą, która schnie do 24 godzin. Zamyka to powietrze w szczelinach i chroni drewno przed przebarwieniami od czarnego pigmentu z żywicy. Po wyschnięciu, w miejscach, gdzie będzie wylewana żywica, lekko matowię dla lepszej przyczepności. Całą formę pokrywam specjalnym rozdzielaczem sprayu do form. W opisie filmu macie linki do niektórych produktów, które używam, m.in. właśnie do tego sprayu. Żywicy używałem firmy Epodex, bardzo fajna, m.in. dlatego, że ma dłuższy czas wiązania od innych żywic, według producenta do 72 godzin. Dobrze się odpowietrza, no i trudniej jest jej się zagotować. Aha, no i na dzień montowania filmu na kanale było ponad 600 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Liczę, że dalej będziecie mnie wspierać. Więc jeśli jesteś ciekawy kolejnych filmów, jesteś pierwszy raz na kanale, to zachęcam Cię i będę Ci wdzięczny za subskrypcję i lajka. Za pierwszym razem trochę źle, może trochę bardziej niż źle, policzyłem ilość potrzebnej żywicy, przez co musiałem przeszlifować zastygniętą powierzchnię i dolać kolejną warstwę. Na szczęście gładko poszło, obie warstwy połączyły się bez żadnego śladu.
jednym miejscu było chyba trochę za mało rozdzielacza, bo laminat odszedł razem z blatem. W przypadku szlifowania czy nakładania wosku trochę to trwa, zajmuje to większość pracy, szczególnie szlifowanie, więc jak wcześniej wspominałem, pokazuję to dokładniej w poprzednich filmach. Dlaczego przecieram blaty wilgotną szmatką? Dlatego, że po szlifowaniu włókna drewna mogą się sprasować i podnoszą się właśnie od wilgoci, przez co powierzchnia staje się szorstka w dotyku. Robiłem tak po każdej gradacji papieru i podniesione włókna zeszlifowane były każdym kolejnym etapem szlifowania. Warto. Zapobiegniecie tym samym podnoszeniu się włókien w sytuacji, gdzie kiedyś na przykład wylejecie szklankę wody na gotowy stół. Blaty po papierze 320, gotowe do nakładania wosku. Jeszcze tylko muchy dwugwintowe do montażu nóg. Przy poprzednich stolikach robiłem to po woskowaniu na suchym blacie, ale w sumie jeśli miałoby dojść do jakiegoś uszkodzenia, to lepiej niech to będzie teraz niż na gotowym blacie. Na wykończenie wosk twardy Osmo. Całość, zaczynając od dołu, boki na końcu góra. Wykańczałem w tym samym czasie, żeby następnego dnia obie strony były jednolite. Podstawa to na koniec obrócić pad polerski na drugą czystą stronę i zebrać resztę wosku, który gdzieś tam mógł jeszcze zostać w nadmiarze. Po pierwszej warstwie nie wygląda to jakoś super nieskazitelnie, ale drugi dzień będzie to szlifowanie siatką 600 i potem nakładanie drugiej warstwy wosku, identycznie jak poprzednia. I mam nadzieję, że ostatnia. Siatka 100 razy lepsza niż papier o tej samej gradacji, ale i tak dość sporo zapycha się od wosku. No i to jest dokładnie to, czego chciałem.
No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli masz pytania, nie było czegoś w filmie, pisz w komentarzach. Czekaj na kolejne filmy. Więc do następnego. Cześć.